Mój duch wybrał bardzo trudną drogę. Nieraz byłam wściekła na swój los. Dąsałam się i krzyczałam w niebo. Ale o co wam chodzi? Ile jeszcze muszę wycierpieć? I te moje krzyki nigdy nie zostały bez odpowiedzi. Zawsze pojawił się ktoś lub coś, jak książka lub artykuł, który pomógł mi zrozumieć, który wniósł światło do mojego mroku, do mroku, który sama sobie tworzyłam. Zawsze, ale to zawsze miałam wsparcie z góry. I nigdy się na mnie nie gniewali za te moje wyskoki, fochy i milczenie. Bo gdy kogoś darzysz miłością bezwarunkową, czujesz jego wewnętrzny ból, rozumiesz jego wewnętrzny mrok i potrafisz go przytulić do serca, wbrew wszystkiemu i wszystkim. Bo jest w tobie potężna siła, twardsza niż diament, a jednocześnie łagodność jagnięcia. To mistyczna kompilacja boskiego pierwiastka w tobie, bo wszystko ma swój początek w tobie. Mój duch wybrał trudną drogę, ale dziś wiem, że to była najpiękniejsza droga, bo doprowadziła mnie do odkrycia, kim jestem naprawdę. Doprowadziła mnie do połączenia mojego karmicznego wcielenia tu na ziemi z moją prawdziwą cząstką tam na górze. Dziś wiem, że gdyby nie ta trudna droga, nie byłabym mistyczką i nie osiągnęłabym poziomu mistrza duchowego. Bo tylko poświęcenie i zrozumienie waszego bólu poprzez niezliczone ilości trudnych życiowych sytuacji pozwala mi lepiej zrozumieć was, a jednocześnie jasno i klarownie przetłumaczyć język światła. Tak, aby poprowadzić was we właściwym kierunku, aby pomóc wam wybrać właściwą drogę, aby wam było lżej. Całe moje dotychczasowe życie było przepełnione zadowalaniem innych, spełnianiem ich marzeń. Musiałam mocno walczyć o siebie. Musiałam krzyczeć, żeby mnie usłyszeli. Ale to była iluzja, bo tak naprawdę najpierw musiałam usłyszeć samą siebie, pokochać siebie i zaufać sobie. Do tego posłużyła mi przede wszystkim medytacja, ale też cudowni ludzie, których spotykałam na każdym etapie, a którzy pomogli mi odkrywać mój wewnętrzny dom, moją prawdę o mnie samej. I w ten oto sposób pojawił się w moim życiu mój mistrz, który pomógł mi uporządkować wszystko, czego do tej pory nauczyłam się sama, który pokazał, jak posługiwać się energią i tym samym pomógł mi zadbać o mnie samą, ale już z poziomu energetycznego i duchowego. A to z kolei pozwoliło mi zauważyć, jak zmiany, które najpierw wprowadzamy w naszym polu energetycznym poprzez intencje, szybko wpływają na zmiany na płaszczyźnie ziemskiej, fizycznej. Boski zamysł co do naszej wspólnej drogi okazał się jednak bardziej zaskakujący dla nas obojga i tak też powstał kanał Mae, drzewo poznania. Co znaczy Mae? To miłość Adama i Ewy, ta pierwotna, to połączenie dusz, których nadrzędnym celem jest sprowadzenie raju na ziemię. Ta mistrzowska relacja przyciągała i wciąż przyciąga energie, które chcą nam przeszkodzić, powstrzymać przed dalszym rozwojem i ekspansją naszych nauk. Ale już wiemy, jak się przed nią bronić.
i z największą przyjemnością dzielimy się tym również z Tobą, bo musimy zaznaczyć, że to połączenie nie czyni nas nikim wyjątkowym. W każdym z Was jest cząstka Adama i Ewy i ich miłości do Boga najpierw, do siebie nawzajem i do Matki Ziemi. To pierwowzór miłości tak zwanych bliźniaczych płomieni, ale o tym więcej usłyszycie już wkrótce na kanale. W wyniku tej wspólnej drogi, wzajemnej współpracy, ale i indywidualnej pracy każdego z nas, wznieśliśmy się na poziom kryształowej energii, najczystszej energii, przepełnionej bezwarunkową miłością, której symbolika odzwierciedlona jest w zabarwieniu naszego kryształu purpurową barwą. Zasilają go nasze najwyższe uczucia. Tak też powstało drzewo poznania, symbol naszego połączenia z ziemią, z niebem i ze wszystkimi żyjącymi istotami. Drzewo przepełnione sokami uniwersalnej miłości Matki Ziemi i zasilane światłem, z którego i my powstaliśmy. To z tego drzewa na początku mojego pobierania nauk zrywałam owoce, przepełnione najpiękniejszą, czystą energią mojego mistrza i zasilałam siebie, gdy czułam spadek energetyczny w wyniku licznych kontaktów z innymi, nieświadomymi osobami. I takie drzewo przygotowaliśmy też dla Ciebie w dalszej części tego podcastu, abyś mógł, abyś mogła czerpać z niego zawsze, gdy poczujesz niemoc. Stworzyliśmy też robota, który służył mi jako ochrona. Najważniejsze, żebyś czuła, że zawsze stoi ktoś za Tobą, kto będzie ochraniał Twój dom w Tobie samym, w Tobie samej, ale też ten Twój dom fizyczny. Robot zawsze będzie chodził za Tobą, a jeśli poczujesz, że ktoś z Twojego otoczenia potrzebuje wsparcia energetycznego, możesz go postawić koło tej osoby, przez co Ty nie stracisz swojej energii. Kolejnym symbolem, z którego możesz uzupełniać energię, to energia zakodowana w znaku nieskończoności z 4 kolumnami. Symbol miasta Awin, Nowego Jeruzalem, miasta 12 bram, miasta zamieszczonego w przestrzeni, do którego wprowadzimy Ciebie, abyś rozkwitał, rozkwitała w prawdzie o sobie. W dalszej części podcastu znajdziesz 3 medytacje, które wprowadzą Ciebie do świata energii. Będziesz mógł, będziesz mogła w każdej chwili uzupełnić swoją energię lub wesprzeć siebie w procesie rozwoju. Pierwsza medytacja i pierwszy talizman to ochronny robot, który wspomoże Ciebie w codziennej ochronie przed negatywnymi energiami płynącymi z otoczenia. Drugi talizman to drzewo poznania, które nasyci Ciebie spokojem, akceptacją i bezwarunkową miłością. W trzeciej medytacji znajdziesz symbol Awin, który zawiera w sobie najsilniejszą, pierwotną energię istnienia, oczyszczającą, usuwającą kody, zmieniającą Twoje energetyczne DNA i wprowadzającą natychmiastowe zmiany na planie fizycznym. Ważne, abyś na początku korzystała z wizualizacji, które dla Ciebie przygotowaliśmy. W tych symbolicznych obrazach zapisana jest wyższa energia, która pomoże Tobie w codziennej ochronie, we wzmocnieniu własnej energetyki, czy też wyciszeniu niskich emocji i wejściu w wyższe stany. Robot. Oddychaj wolno i swobodnie.
Zobacz siebie siedzącego, siedzącą w przezroczystej kuli z lekką poświatą niebieskiego. To Twoja ochronna przestrzeń. Zauważ, jaką ma wielkość, jaką wytrzymałość. Im większa jest Twoja kula, tym większa Twoja przestrzeń ochronna, tym większa Twoja moc. Możesz jeszcze zwiększyć i wzmocnić swoją ochronę, zapraszając do swojej przestrzeni niebiańskiego robota, ubranego w złotą zbroję. Promieniuje on złotą energią, która łączy się z Twoją i wzmacnia ją. Twoje ochronne pole również powiększa się wraz ze wzmacnianiem, mieszaniem się Twojej energii z energią robota. Pamiętaj, że robot zawsze jest z Tobą. Gdziekolwiek będziesz, gdziekolwiek go postawisz, będzie z Tobą dla Ciebie, zawsze służąc Tobie i chroniąc Ciebie. Przyjmij go do swojej przestrzeni. Poczuj jego obecność i wsparcie. Drzewo poznania. Usiądź wygodnie. Oddychaj wolno, pogłębiając każdy swój oddech. Wyobraź sobie, że stoisz w przepięknej, bajkowo-zielonej przestrzeni. Pośrodku niewielkiego jeziorka znajduje się wysepka z pięknym, majestatycznym drzewem. Przyjrzyj się, jak wygląda i zaakceptuj wszystko, co Ci się pokaże.
powoli przejdź przez mostek na wysepkę i przyjrzyj się drzewu i jego owocom z bliska. Oddychaj głęboko. Poczuj zapach, energię tego miejsca w sobie. Owoce tego drzewa wypełnione są energią bezwarunkowej miłości. Zerwij jeden z owoców i skosztuj go. Skup się na odczuciach w swoim ciele. Niech energia płynąca z owocu wypełni całą Twoją postać. Możesz tu zawsze wracać i zrywać owoce, gdy poczujesz wewnętrzną potrzebę wypełnienia siebie spokojem, akceptacją i boską miłością. Awin. Znak Awin jest symbolem wiecznej miłości Stwórcy do Jego dzieci, do nas. Każda kolumna w znaku ma inny kolor i znaczenie. Pierwsza kolumna jest złota i jest symbolem duchowej czystości. To poziom, który osiągają mistrzowie duchowi i to na ich wsparcie możesz zawsze liczyć. Druga kolumna ma kolor biały i jest symbolem początku istnienia. To pierwsza myśl, to pierwotne światło, które niesie w sobie zapis wolności. Trzecia kolumna jest koloru czarnego. Jest to symbol odrodzenia wszechrzeczy, symbol nieskończonego cyklu życia i nieśmiertelności naszego ducha. Ostatnia kolumna jest kryształowa. To symbol czystości wiecznego istnienia. To symbol najczystszego połączenia Ciebie w każdym czasie i w każdym wymiarze. To Ty wszędzie. To Ty tu i teraz, w najczystszej swej postaci. Pozwól, aby energia wszystkich 4 kolumn otoczyła całą Twoją postać. Oddychaj głęboko energią płynącą ze znaku Awin. Niech wypełni każdą Twoją komórkę,
każdy atom. Zwróć uwagę na odczucia w ciele i zaakceptuj wszystko, co pojawi się w Twojej świadomości. Dziękuję, że jesteś.